Za moimi plecami stoją dwa jednopiętrowe domy, które należą do najstarszych w Pruszkowie. Widnieją one na najstarszych zdjęciach Pruszkowa, tych jeszcze sprzed I wojny światowej. Domy te zostały zbudowane w końcu XIX wieku przez Mordechaja Gutowicza, który jest uważany we wspomnieniach pruszkowskich Żydów za jakby patriarchę społeczności pruszkowskiej. I do niego również należał ten plac, na którym stoimy, na którym on też według wspomnień ufundował dom modlitwy oraz mykwę. Dom ten zielony w latach już 30. należał do Abrama Weizera, czyli głównego bohatera naszej historii. Żydzi w Pruszkowie stanowili niewielką mniejszość, to było 5–6%, w sumie 250 rodzin. Ponieważ to miejsce było takie dość izolowane od reszty miasta, to więc tu Żydzi byli jak najbardziej u siebie, a nawet we wspomnieniach jednego, chyba, który się nazywał Postolski, Ruben Postolski, powiedział, że jako dzieciak, kiedy tu przychodził z rodzicami, to tutaj się nie bali się chuliganów. Dwa budynki, które pierwotnie należały do Mordechaja Gutowicza, ale po jego śmierci jego spadkobiercy sprzedawali. Jeden z tych budynków, właśnie ten zielonkawy, kupił Abram Weizer. To wynika przede wszystkim z księgi. Prowadzili sklep, głównie to prowadziła właśnie ta Rywka. Widocznie dobrze im ten interes szedł, skoro było stać ich na zakup tego domu. Kiedy jeszcze mieszkali, to w tej ulicy przylegają, znaczy tej prostopadłej do Prusa, wychodzącej na dwa budynki, w końcu tej ulicy, to jest ulica Kraszewskiego, Niemcy urządzili dzielnicę żydowską. Od frontu tego domu znajdują się wejścia, takie typowo wejścia do sklepowe, więc sklep, który Weizerowie prowadzili, musiał nieźle prosperować, skoro stać go było na zakup tego budynku. Komorowskiej, Polnej, Ceramicznej i w tej chwili Armii Krajowej, ale wówczas to była Pęcicka, w której zostało utworzone getto pruszkowskie. Było to na przełomie 40 i 41 roku. Istniało ono krótko, od połowy listopada do końca stycznia. Z 21 domów, które tu się znajdowały, zostali wysiedleni wszyscy Polacy, a na ich miejsce zasiedleni Żydzi, którzy zostali wyrzuceni ze swoich domów. Przed dzień 31 stycznia Judenrat, znaczy Rada Żydowska otrzymała polecenie, żeby się przygotować do ewakuacji na rano 31 stycznia. W tym dniu wszyscy musieli się stać właśnie tutaj na Komorowską z dobytkiem i stamtąd na teren warsztatów kolejowych, a stamtąd już do warszawskiego getta. Także to getto trwało tylko 6 tygodni. Część pruszkowskich Żydów nie czekało na umieszczenie, na przesiedlenie do pruszkowskiego getta, tylko uciekło wcześniej do Warszawy, do krewnych i na odwrót też do Pruszkowa przybyli mieszkańcy sąsiednich miejscowości Komorowa, tam Pęcic, znaczy Żydzi z tamtej miejscowości, a także z dalszych miejscowości. Żydzi jak w tym okresie się po prostu byli zdezorientowani, szukali lepszego miejsca, jeździli z jednego miasta do drugiego miasta, na przykład z Pruszkowa do Łowicza albo z Łowicza do Pruszkowa. Abram Weizer był człowiekiem bardzo aktywnym i przedsiębiorczym i nie zamierzał biernie czekać w tych okropnych warunkach w getcie pruszkowskim na to, co zgotują mu Niemcy, i postanowił się ewakuować razem z rodziną. Jego syn Eliasz Weizer, z którym dwukrotnie się spotykałem, kiedy przyjeżdżał do Pruszkowa, specjalnie sporządził dla mnie takie relacje, w jaki sposób wydostali się z getta pruszkowskiego i jakie były ich losy w getcie warszawskim. Od dnia wybuchu wojny 1 września Niemcy zaczęli prześladowania Żydów i w 1940 roku utworzyli getto w Pruszkowie przy ulicy Komorowskiej.
Przed przeprowadzką do niego matka moja zachorowała i niedługo potem zmarła. Niemcy przychodzili często do naszego sklepu i bez zapłaty zabierali, co im się tylko podobało. Matka moja bardzo z tego powodu cierpiała i brała sobie to bardzo do serca. Jestem pewien, że to wszystko razem skróciło życie mojej kochanej mamy, która zmarła w wieku 40 lat i jest pochowana na cmentarzu żydowskim w Pruszkowie. Pomnik mojej mamy znajduje się przy wejściu na cmentarz. Musieliśmy przenieść się do getta, ale długo w nim nie mieszkaliśmy. Zimą tego roku przekupiliśmy wartę i w nocy ojciec, siostra Hanka i ja wsiedliśmy do kolejki EKD i przybyliśmy do Warszawy, udając się do getta. Znajdujemy się na cmentarzu żydowskim w Pruszkowie, jednym z najmniejszych i najmłodszych cmentarzy żydowskich w Polsce, ale jednocześnie jednym z najlepiej zachowanych, jeśli chodzi o cmentarze małomiejskie. To jest nagrobek właśnie żony Abrama Wajcera, Rywki, która, jak usłyszeliśmy, zmarła w 1944 roku. To było już właściwie 3 tygodnie przed gettem. Wtedy nie było warunków do zamawiania nagrobków czy tam urządzania pogrzebów, więc ten pomnik został postawiony przez wdowca dopiero po wojnie. Nie wiemy dokładnie kiedy, ale jest to właśnie jeden z 2 takich nagrobków postawionych po wojnie. Drugim jest nagrobek ofiar Holokaustu, gdzie jest pochowana matka i 2 dzieci. Nie wiadomo skąd oni, w jakich okolicznościach i gdzie zostali zamordowani, w jakich okolicznościach zostali pochowani. Wiemy tylko z inskrypcji, że tak samo po wojnie ojciec tej rodziny postawił ten nagrobek.